Hello, I am Jinny. I am 9 years old. I is Bagan. I live in Bagan. Królestwo Baganu, Birma. Miejsce, które przyciąga turystów tysiącem świątyń i pagód, złotymi zachodami słońca i spektaklem unoszących się o wschodzie kolorowych balonów. Kiedy przyjrzymy się nieco bliżej, zobaczymy setki głodnych, pracujących dzieci, które próbują przeżyć, sprzedając turystom pocztówki i własne rysunki za $1. Jednocześnie Bagan kryje w sobie smutną rzeczywistość, o której nie przeczytamy w przewodnikach. Jedną z tych dzieci jest bohaterka dzisiejszej opowieści, 9-letnia Jin Jin, kopciuszek z Królestwa Baganu. Wysmarowana na całej buzi chroniącą przed słońcem tanaką, trzymająca w ręku kolorowe rysunki dziewczynka tuż przed zachodem słońca wybrała właśnie mnie. Już pierwszego dnia mojego pobytu w Baganie miotały mną całkowicie sprzeczne uczucia. Zachwyt nad magią i wyjątkowością tego miejsca mieszał się ze współczuciem i głębokim smutkiem. Jak podziwiać piękno tego starożytnego miasta, obserwując zmęczenie, ból, głód i nadzieję na lepsze jutro jego małych mieszkańców. Już kolejnego dnia zaprosiła mnie do swojego domu, ukrytego pomiędzy 2 małymi świątyniami, i zaczęła pokazywać mi swój świat. Podniebna podróż balonami to jedna z największych atrakcji w Baganie. Dla birmańskich dzieci i ich rodzin ta popularna wśród turystów rozrywka jest okazją do zarobienia potrzebnych do życia pieniędzy. Balony startują zawsze z tego samego miejsca, jednak lądują tam, gdzie poniesie je wiatr. Wtedy rozpoczyna się szalona pogoń. Im więcej balonów uda się dogonić, im więcej lądowisk odwiedzić, tym większa szansa na sprzedanie chociażby jednej pocztówki. Suppose con này đẹp rồi, suppose con này đẹp mua. Turyści za lot balonem, w zależności od sezonu, płacą około $200. W cenie lotu jest śniadanie i szampan tuż po lądowaniu. To właśnie wtedy Jin Jin ma największą szansę na zwrócenie uwagi chociaż jednego turysty. We are walking in Bagan. Also we need to have to the people about Bagan. Yes. So it's most of the pilot. They were telling to this is the Lakaware, which village, oh, this is the postcard, the child coming from school, and like that. All pilot we have information. Yes. That we will get. Also, we have a meeting. We need to how do we make the best way for the seller and the tourists. Some in the seller, if they have it not so great to sell, to push to sell it. It's most of the tourists is they were coming to they look the child
and they love, and then they will buy it quite a lot. I see it. Tego dnia dogoniłyśmy z Jinjin aż 4 balony. Niestety żaden z turystów nie kupił od niej i jej mamy obrazków i pocztówek. To oznacza tylko jedno. Dziś Chin nie pójdzie do szkoły. Będzie próbować sprzedawać do skutku, najpierw przy położonej przy drodze świątyni, potem na tak zwanym Sunset Hill o zachodzie słońca. To będzie długi i pracowity dzień, bez gwarancji jakiegokolwiek zarobku. Dom Jinjin schowany jest pomiędzy 2 świątyniami położonymi przy jednej z głównych dróg. Jej rodzina nie ma dostępu do prądu ani do bieżącej wody. Siostra Chin, Tiri, również zaczęła sprzedawać pocztówki, będąc małym dzieckiem. Dziś ma prawie 30 lat i wciąż marzy o tym, by uzbierać pieniądze na szkołę i zostać przewodnikiem. Co jest największym problemem w Birmie? Czy to jest problem braku wody, czy problem jedzenia? Jak to wygląda? Co uważasz jest takim największym przekleństwem w tym momencie w Birmie? Because Bagan now is like getting more better and better than before, so not really the biggest problem, but all the family have the like few different problems. For example, for our family, we have problem with the electricity and we have problem with the water. So all the family are not the same. They have different problem. So some of the family they have problem with the like food or Jak to jest? Czy kupujecie wodę w baniakach? Jak wygląda wasza kąpiel? Jak wygląda wasze mycie naczyń? Yeah, we have to buy the water because our family we have no water, so we buy the water with a truck. The water also from the river, You can buy the clear water like 20 liter, the big bottle, and you can drink. And most of the people we use river water, and sometimes how you got well, under the ground they have well, because well water is like taste not really good. Yes, Maybe like little salt or something like that. So we prefer clear water or river water than well water, Okay. The heart is not so great, but it's okay. So It's low. So that's how it's not. Six sister, 1 brother, 7. 6 sisters and 1 brother. Yes. A lot 7. of 7. Yes. And you are the youngest? No. No. ပြပဲအငယ်ဆုံးလားအလတ်လားအကြီးဆုံးလား သမီးထမှာ4ယောက်ရှိသမီးအောင်မ2ယောက်ရှိ Mimo skromnych i trudnych warunków do życia, Jinjin jest zadowolona z takiego położenia swojego domu. Od czasu do czasu na zakup pamiątki z Baganu uda się bowiem namówić turystów podziwiających świątynię. Yeah, our family we all live together, but sometimes we go to Nyang and we go back to Nyang, but I prefer to live in my family house because we are very warm and only one house in there like next to the temple, no neighbors, but sometimes very noisy, but I love it, my family, yeah. Nawet w domu, pomiędzy szkołą i pracą, nie ma czasu na odpoczynek. Możesz mi opowiedzieć o systemie edukacji, jaki jest w Birmie? Czy każde dziecko może pójść do szkoły? Czy szkoła podstawowa jest płatna, czy bezpłatna? Jak to wygląda? A lot of like foreigner people also donate for the student, but they are like free. We don't have to pay for the school, but you only have to buy like school dress or like
something like books or some small things. If you're in the primary school, not that expensive, you know, because you just like go to school, you don't need so many things. If you're in the like middle school, high school, you have to go to tuition. Tuition, you have to pay money. So depend on the grade. If you're in the primary school, not very expensive. But for the poor people, of course, because you have to buy some things. So if you're in the middle school, high school, it's a little bit expensive. A lot of children like me, because when they was young, they stop and they help to the family and take care. They have some problem like of money or of family. So in Myanmar, we have so many children. Even in Bagan, we have so many children. Most of the children, they go to school, but few of them, they are not in the school, because they have some problem of family or maybe money, something like that. So not all the people are in the school. Podczas naszej pierwszej rozmowy Jinjin powiedziała mi, że regularnie chodzi do szkoły. Szybko jednak okazało się, że praca i zarobek są dla jej biednej rodziny ważniejsze. นี่เลยมันเจ้าสนาเสด็จควยเขาเจ้าสนาเชียเนี่ยนายအဲ့ဒါကြောင့်3နာရီထုတ်ပြန်လာတယ်3နာရီထုတ်ပြီးပေါ့ 3 o'clock. And after that, what are you doing? You are going to the hill? Bye. Yes. Yes. And every day or someday you have free? Yes. Spędziłam w Baganie 2 tygodnie, podczas których Jinjin tylko 2 razy poszła do szkoły. Często mówiła mi, że dziś jest wolny, dlatego może poświęcić czas na pracę. Chwilę później widziałam, jak ubrane w biało-zielone mundurki dzieci wracają ze szkoły bogatsze o nową wiedzę, podczas gdy dziewczynka wciąż pytała turystów, czy kupią od niej za $1 kolorową pocztówkę. Bagan w Birmie to nie jedyne miejsce, gdzie można spotkać pracujące przy świątyniach dzieci. Na wschód od Tajlandii, pod najsłynniejszym kompleksem świątyń Kambodży, Angkorem, pracuje 7-letni Sui. Osierocony niedawno chłopiec sprzedaje pocztówki i drewniane flety za $1, zarabiając na miseczkę ryżu. Pracując codziennie, tygodniowo zarabia średnio $2. I know a little bit about his story. Like, yes, like his father passed away 2 years ago, and his mom recently died last year because the living. Yes, he was sick, and the living is hard. Like the family is so poor. Every day, they just eat rice with the sauce. Every day just rice. Rice and with the sauce. And the breakfast and. Sometimes it doesn't have breakfast. ตู้กระบอกเลยนะเสียตู้ขอเสียแม่How many people live in Sui house? He told me it's 3 people. His grandma and 1 more cousin and him. Can see. And sometimes also when he doesn't have the food to eat, he always go to his aunt's house. To get some food with that people. I don't know what time he will stop to work here. Yeah, because now the living is not really good. And nowadays, in the morning he have to go to school, and evening he always come here and selling something that. And income a day, sometimes he got like $2 or $3 a day, or sometimes he didn't get it. And see, because now it's a high season, yeah, he can get about maybe $2 or $3 to support his family. In the low season, there are not many tourists, so maybe the income just $1 or sometimes maybe no. How it is in Cambodia? Does every child go to school or how it looks? Usually like Cambodian children is like depend on family and depend on the living. Sometimes like they can't go to school because the living is good, and sometimes like they cannot go to school because like the living is very hard. Like sometimes like in one family they have like 4 or 5 children and the living is like so poor, so sometimes they have to work all together and they cannot go to school. And sometimes they have to work like too early, like 6 or 7 years old they have to work. And see, for example, like children around here, like they're living like near the temple,
So sometimes they go into study in the morning, and the evening they come here to sell something for with the tourists. Like you sell like paper or something like that. To właśnie one, dzieci Angkoru, pracujące od świtu do zmierzchu, uświadomiły mi, że pracujących przy popularnych świątyniach dzieci na całym świecie jest znacznie więcej. A co sądzisz o dzieciach pracujących przy świątyniach w Baganie, sprzedających pocztówki i swoje własne obrazki za $1 czy 1000 kwiatów? I would like to tell one thing. I don't like to selling the children. My country have like problem about the money. Family have the father and mother is very important. And they don't have no knowledge, and they need knowledge. And if they have no knowledge, their children is so bad. If they have a good knowledge, they need to sharing about the children, how to study, how to eat, how to wear, how the best. Because your country have not like that. Huh? Yes. My country have like postcards selling the children, so they were very shy and very choice, and you laugh so cute. Say, oh, wow, you're so cute. Your really heart is like very different our and your. You would like to buy the children. Yes. So it's children have got the money. Yes. It's money have to change the light, but so different. And most of the children have now they study. After like 9 or 10 years, or family, you can walk easy, sell the postcard. It's okay to choose one day or what they do. Z Jin spędziłyśmy razem 2 tygodnie. Przeżyłyśmy szereg wspólnych wschodów i zachodów słońca. Byłyśmy nawet w odwiedzinach u jej krewnych, dokąd dopłynęłyśmy dziurawą łódką. Bagama phaya de nyaai shi ya. Phaya namaya takku takku shi ya. Biyo phaya amaka dwe pha dwe ma dwe pha ma du. Abi yo. Bagam phaya ma tamai yaung ni le shi ya thawin ni le kaung shi ya. Bi yo. I don't know. She said, and Bagam we have a lot of time every time we have story. She said that. Yeah, tamai yaung shi ya biyo. She said every time have different numbers, different zero. Sometimes they have names, sometimes they don't have names, and every time have different numbers. She said that. Okay. Po wielu godzinach spędzonych w jej małym domu śmiało mogę powiedzieć, że w królestwie Baganu, wśród złotego pyłu i 1000 starożytnych świątyń, mieszka moja mała przyjaciółka. Codziennie myślę o tym, jak można odmienić jej los, jej i innych pracujących przy świątyniach dzieci. This? Mine? Oh, really? Yes. That's my thing. Oh my god. What?
obydwie strony są zmuszane do tej pracy, czy po prostu muszą pomóc swojej rodzinie? Because they want it, you know, the parents they not control to the children. You have to do that, you know. They just want to help to the family. That's why, because in Bagan, like school is like 8:30, so you know even they following to the balloon for the selling, or even they go to the sunrise play. It's like it's okay for the school because after selling they can go to school, not late. Yes. So they following to the balloon, or sometimes they go to the sunrise play to sell some like small drawing or Yes, postcard yes. to help the family. But they don't have to do. Maybe they just want it. That's why they do. Gdzie jest rozwiązanie? Jak można znaleźć na to lekarstwo? Jedyną słuszną odpowiedzią jest edukacja, która tak bardzo zależna jest od władz i rodziców pracujących dzieci. Summer is good life to come, but they must be to take care about the children. So normally I don't like it to selling the children, because some family have the father or mother sitting in the house and they taking money, but they don't know what children they do it. I saw that some children they eat twice bitter, try smoking. Because I cannot easily tell it, because this is not my family. Even I will tell it. They listen to me, it's okay. If they don't listen, I have a problem. So I don't want to tell it. So it's sometimes my son very great. They got the money to sell it. Okay, this is very good for other people. But what they do, they don't know. Yes. They go around the bicycle and they sell it. After they got money, they can do whatever easy. Yeah. Yes. So after their life is very bad. Yes. And when you finish school, what you want to do? Engineer. Świątynie, które dla wielu są symbolem architektonicznego cudu czy ośrodkiem religijnego kultu, w rzeczywistości są miejscem ciężkiej i niewdzięcznej pracy tysiąca dzieci, które każdego dnia tracą szansę na jedyną przepustkę do wyjścia ze skrajnej biedy, na wykształcenie, edukację i normalną pracę.